Mogłoby się wydawać, że gumiaki tudzież kalosze nijak się mają do bycia absolutnie kimś niewiarygodnym, awesome, w ogóle super. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejnego poranka, to już prawie tydzień, jak się spotykamy i budzimy wspólnie. No właśnie, tu mi się skończyła myśl i to dobrze, bo to będzie można wyciąć bez żadnego problemu, bo mi się skończyła. Łyki! To jest kolejny fantastyczny poranek, w którym chciałbym Wam opowiedzieć absolutnie niewiarygodną historię człowieka, która nas, mam nadzieję, pobudzi do czegoś niezwykłego. Otóż nie jest to historia mi bliska, dlatego że ja, jeżeli chodzi o bieganie, to jestem absolutnym mistrzem świata w niebieganiu. Natomiast to jest historia o bieganiu, więc ja trochę tego do końca nie jarzę, ale historia jest rzeczywiście przednia. W Australii jest najbardziej hardkorowy, ultra, po prostu mega maraton świata. Każdy, kto kiedykolwiek przebiegł maraton, ja to nawet nie przebiegłem 1/60 maratonu prawdopodobnie, ale każdy, kto maraton przebiegł, to wie, jaka to jest mordęga. Natomiast jest taki bieg, który jest ilość tam, chyba 20 ilość tam krotnością maratonu, dlatego że biegnie się 875 km. W ogóle jaki trzeba mieć mózg, żeby wymyślić taki maraton, że biegnijmy aż umrzemy. Po prostu wymyślił ktoś. Ale jest taki ultramaraton. Po prostu to jest podobno najbardziej hardkorowy maraton na świecie. I chodzi o to, że do tej pory, do pory tej historii, którą Wam opowiem, ona się wydarzyła w 1983 roku, więc w sumie to było bardzo dawno. Ale do tej pory tego 1983 roku to był maraton tylko i wyłącznie dla absolutnych specjalistów, po prostu profesjonalistów, najlepszych biegaczy świata, którzy mogli to zrobić to zasadniczo tam tylko w wieku 20 paru lat, którzy ćwiczyli, biegali, mieli firmy sponsorskie, które ich wyposażały w najlepsze sprzęty. Były badania naukowe prowadzone, jak to można zrobić. Zbadano, że żeby taki maraton 875 km przebiec, to trzeba każdej nocy, bo to trwa kilka dni oczywiście, taki maraton, każdej nocy trzeba przespać 6 godzin, inaczej się nic nie zregeneruje i w ogóle się nie da przeżyć tego, że jak się nie wypoczywa i tak dalej, no to się nie da. Więc to było w ogóle mega hardkorowo, profesjonalno, najbardziej po prostu wypasione bieganie świata. Do czasu, aż na punkt startowy przyszedł pan, który miał lat 61, to jest w ogóle niewiarygodne, nie 20, 30, nawet nie 40-latek, tylko 61 lat, niejaki Cliff Young, który zgłosił się, że będzie brał udział w tym maratonie. Tam było kilkaset osób, oczywiście profesjonalnych biegaczy. Jak go zobaczyli, bo chłop po pierwsze miał 61 lat, po drugie przyszedł w gumiokach i przyszedł w jakimś takim stroju roboczym, był farmerem w Australii, no to w ogóle pomyśleli, że to jest jakiś żart, że chłop, najpierw w ogóle podobno wszyscy myśleli, że to jest kibic, że przyszedł autografy zbierać od tych profesjonalnych biegaczy, a on się normalnie zgłosił tam do pani kasjerki, w sensie nie kasjerki, co ja gadam, do pani tej, no tej tam, co zapisuje do tego maratonu, że on tam chciał numer biegowy i że on będzie biegł. Oczywiście ludzie zaczęli się z niego śmiać, pokazali go od razu we wszystkich jakichś tam newsach telewizyjnych, że taki facet się zgłosił, że będzie biegł, no i że przecież to będzie jakieś wielkie pośmiewisko. No i co się stało? Oczywiście jak tylko ruszyli, to wszyscy profesjonalni biegacze po pierwszym dniu w ogóle odsadzili go tam na po prostu 1 000 000 kilometrów do przodu. Dlatego, że on nawet nie tyle co biegł, dlatego w ogóle wszyscy z niego się śmiali, tylko tak po prostu tak człapał, tak ledwo po prostu noga za nogę, tak jakby truchtał trochę. Więc nawet nie biegł tak naprawdę, tylko tak się po prostu ledwo poruszał. Więc wszyscy się z niego śmiali w ogóle, co to ma być. Tylko w czym problem? Pierwszego dnia, kiedy tamci wszyscy ultra profesjonaliści poszli spać na te swoje 6 godzin, Cliff Young, który nie wiedział, że trzeba spać, stwierdził, że będzie biegł dalej. No i biegł. Co się okazało? Biegł przez 5 dni i w ogóle nie spał. Dlatego, że nikt mu nie powiedział, że to trzeba się koniecznie regenerować. I okazało się, oczywiście wszyscy po tym pierwszym dniu, po tej pierwszej nocy myśleli, że facet umrze. No, że jak przecież będzie tyle biegł i cały czas w taki sposób funkcjonował, to nie da rady. Okazało się, że nie, że się da. Co się okazało? Ostatniego dnia, ostatniej nocy, przed tym finałowym dniem, wyprzedził, no bo ciągle biegł, tym swoim dziwnym tempem, bo dziwnym, ale ciągle biegł, wyprzedził wszystkich tych w ogóle mega ileś tam wypasionych ultrasportowców o ileś godzin i pokonał ten maraton dosłownie w 5 dni, 15 godzin i 4 minuty. To się okazało, że jest tam o ileś godzin, chyba o 9 godzin
lepsze od najlepszego wyniku kiedykolwiek osiągniętego na tym maratonie. To było coś niewiarygodnego. Stał się w ogóle bohaterem Australii. Kiedy go potem pytali, jak to się w ogóle stało, że on tak potrafi, że miał taką wytrzymałość, to się okazało, że był pasterzem wcześniej, w sensie tym farmerem. I zajmował się owcami. Mieli takie swoje gospodarstwo, które miało 8 km². Mieli tam podobno 2000 owiec. I on, kiedy szły jakieś złe warunki pogodowe, kiedy się miało coś tam poważnie na dłuższy czas zmieniać w pogodzie i trzeba było owce zapędzić, nie mieli traktora, nie mieli żadnego konia, bo nie było ich stać. I on sam zaganiał te owce i jak sam potem powiedział, zdarzyło mu się nawet, że to robił przez 2-3 dni. Że po prostu biegał za tymi owcami, żeby te owce wszystkie zapędzić do zagrody. I jak się dowiedział, że jest ten maraton, który trwa tam podobny właśnie tam 6 czy ileś dni, to sobie powiedział, no to jest tylko 3 dni dłużej niż normalnie biegam, no to skoro 3 dni biegam, to pewnie też wybiegam dłużej. I on po prostu pobiegł. To jest opowieść o tym, że po pierwsze, wszystko co ci się w życiu przydarza, coś co robisz, co ci się może wydawać zwykłą robotą, jest po coś. Że nawet jeżeli jesteś po prostu farmerem i pastuchem i nie macie konia i traktora i po prostu latasz za owcami, to Pan Bóg przygotował właśnie to, żeby ci kiedyś z tego dać jakąś siłę. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy chciałbym, żebyś popatrzyła na swoje życie, na to, co przecież będzie dzisiaj działo. Może nie będzie nic szczególnego. Pójdziesz do pracy, pójdziesz na studia, będziesz zajmować się dziećmi, będziesz robić jakieś zwykłe czynności, o których sobie pomyślisz, kurczę, przecież to jest takie nic. Ale jeśli będziesz to robić z sercem, jeśli nie będzie tak, że sobie powiesz, o matko, to jest nudne i to jest moja robota i lepiej ja tam jakoś, jak co muszę, to wykonam, a resztę nie wykonam. Nie. Jeśli będziesz to robić z sercem, tak jak Cliff Young, który stwierdził, będę za tymi owcami latał, będę robił to, co mam robić, taka jest moja robota, to Pan Bóg przygotuje w tym czymś dla ciebie coś niezwykłego. Druga rzecz, znacznie myślę w ogóle ważniejsza. Nigdy nie daj się zwieść jakby temu, co widać oczami, temu, co widzisz albo w drugich, albo w samym sobie. Możesz nawet sam o sobie myśleć, we mnie to tam się nie ma czego spodziewać, ja nie mam w sobie nic niezwykłego. Na innych też tak patrzymy, na różnych ludzi sobie mówimy, to co tam się można spodziewać po nich. Jak się okazuje, bardzo lubię ten moment, chyba najbardziej mi się w tej historii podoba ten moment, kiedy Cliff Young podszedł do tej pani tam, żeby się zapisać i ona jak zobaczyła jego gumioki, zobaczyła jego ten drelik jakiś tam roboczy, to sobie pomyślała, ale pajac. Okazało się, że ten pajac został bohaterem Australii i najbardziej hardkorowym biegaczem w historii ultramaratonów. To jest stara biblijna historia, stara biblijna zasada z najpiękniejszym chyba zdaniem dotyczącym człowieka, jakie jest w Biblii, które absolutnie bardzo kocham. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Tak jest napisane w księdze Samuela odnośnie Dawida, z którego też się wszyscy śmiali, a został potem największym królem, jakiego miał Izrael. Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Spróbujmy dzisiejszy dzień przeżyć, nie widząc, nie patrząc tak, jak my patrzymy, tylko próbujmy widzieć tak, jak widzi Bóg. Nie osądzajmy ludzi, bo jakoś wyglądają, nie skreślajmy ich, bo znamy ich historię, nie mówmy, że niczego się po nich nie spodziewamy. Nie tak, jak widzi człowiek, widzi Bóg. W każdym, kto idzie obok ciebie ulicą, Pan Bóg widzi prawdopodobnie Cliffa Younga, który może zostać mistrzem ultramaratonu, tylko dlatego, że potrafi chodzić. Pomyśl dzisiaj o sobie i pomyśl o innych i naucz się dzisiaj przez cały dzień tego, że nie tak jak widzi człowiek, widzi Bóg. Jakbym przebiegł 6 dni, jakbym nie spał, znaczy 6 dni, ja bym pierwszego dnia jakbym biegł, po pierwsze w ogóle, no nie, bo tak, może bym mógł tak człapać, tak człap takimi gumiakami, to bym nawet mógł polecieć. Tylko jakbym tam poleciał takim człapaniem, ja bym umarł wieczorem. W ogóle ten chłop to jest dla mnie jakiś w ogóle po prostu bohater. Bo to jak? Nie? Nie wiem jak to skrócisz, ale jakoś to skrócisz.